Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, ciąg dalszy przebudowy mojej maszynowni z Noelem w tle, tak naprawdę buforem. I tak, do tej pory ogarnięte jest, może tak, dla tych co nie wiedzą, tak było. Słuchajcie, taki układ był. Z tego układu wylatuje ten i ten zbiornik i zastąpiony jest tym zbiornikiem. Taki 900 litrowy buforek. O, się nie mieści w kadrze. Także taka 900 litrowa jednostka na 3 miedziane wężownice. U mnie są wykorzystane do CW. Największa wężownica o powierzchni 3,4 m2 i dwie mniejsze po 1,7 m. Razem też nam daje to 3,4 m2 do układu solarnego. I na razie zostało przerobione CWU i układ solarny. Bo tak, tutaj wcześniej, ci co pamiętają, stał Buderus, ale bufor niestety nie chciał się zmieścić. Także pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. O, wstawiona jest teraz tutaj. Tak. I to wszystko wyszło tak naprawdę na plus cały czas, bo układ solarny teraz mam bardzo króciutki. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, 2 metry, tam jeszcze ze 2-4 metry mam już, leci gorąco, a nie tak jak przedtem miały około 13-14 metrów zanim glikol dopłynął. Także zmiana układu była. No, do trzeciej w nocy siedziałem prawie, żeby go odpowietrzyć, ale musiałem go odpowietrzyć, żeby dzisiaj rano to wszystko jeszcze posprawdzać i ruszyło. I ruszyło. Także dalej z tematem. Temat CW to oczywiście ten zbiornik, bo to jest CW też przeniesiony. Z CW to nie problem, bo tam się rurki poprzedłużało, brakło. Ale już tak, ten zbiornik jest zalany wodą. W układzie jeszcze mamy 500 litrowy zbiornik, ale ten jest pusty. Także w tym momencie kolektory lecą, grzeją ten zbiornik, później tutaj grzeją powietrze i tutaj na razie nic, bo to po pierwszym dniu, także nie było możliwości zagrzać tego wszystkiego, no, za mało było słońca. I teraz tak, plan jest taki, pierwsze co, to no nie zmieszczę się, trzeba ze schematu lecieć. Trzeba zalać zbiornik i uzbrajać po prostu we wszystko co idzie. Także najpierw pójdzie ta strona centralnego ogrzewania, czyli tu jest powrót, tu jest zasilanie. Także muszę tutaj jeszcze filtr magnetyczny dołożyć. Otuliny i inne rzeczy to tak w międzyczasie. No i ta strona. Kurde, jak to wszystko połapać. No jakoś tak. Tutaj mamy wymiennik do pompy ciepła. No i tak, i tu się muszę z tym ustrojstwem jakoś dopiąć tutaj. Zobaczymy, jak mi się to sztuka uda. A tutaj całą grupę pompową ze starego układu, tu nawet jeszcze mam gdzieś, sobie przyniosłem na mierzanie. No już ty, kurde, kiedy ciężko, masakra normalnie. Zaraz czujnik zdeptam. Oj. O, papa. Czujnik do ciepłomierza zaraz deptam i będzie. Tutaj muszę zmieścić to ustrojstwo, czyli filtr skośny, pompa, ciepłomierz i tu chyba pójdzie jeszcze drugi filtr nie filtr magnetyczny, tylko separator magnetyczny. Zobaczymy, bo coś się fajnego w tym temacie szykuje. A zanim to wszystko tutaj pospinam, to mi się nie chciało wcześniej. Muszę się wczołgać tam, o, i muszę naczynia przeponowe ze sobą spiąć i połączyć tutaj. Także no, masz, jak ci nie chciało wcześniej tego zrobić, to teraz no, kombinuj. Życie. Także pierwszy trzeba zalać zbiornik wodą. Nieważne, że on tam nie będzie dalej do układu podłączony, ale już będzie spełniał swoje zadanie i będzie buforował nam ciepło. Także jak na razie gromadzimy ciepło z kolektorów, czyli teraz muszę zmienić, słuchajcie, zmienić schemat? Nie muszę zmienić schematu.
Obieg jest zmieniony, ale dalej jest ta sama zasada działania tak naprawdę, bo z kolektorów najpierw idzie do 300-litrowego zbiornika, tylko krótką drogą idzie. Później to, co jest niewykorzystane, idzie na te dwie wężownice. I jeszcze, jak tutaj na powrocie ustawiono mam 40 stopni się pojawi, to wtedy tutaj przy tym zbiorniku mamy zawór trzydrogowy i on jeszcze puszcza ten glikol jeszcze przez wężownicę tego zbiornika. Także teraz mam zład wody, mam 300, 500, mamy 800 i 900 litrowy, mamy 1700 litrów na kolektory, których jest 66 rur heat pipe skierowanych na południowy wschód pod kątem 55 stopni. Tam 7 brakuje, a to było na okres letni przełożone tutaj do kolektora, co basen grzał, także no może nawet i dzisiaj je powyciągam albo jutro i poprzerzucam, żeby już na testy cały układ leciał. I wcześniej glikol płynął tam, się nagrzewał i spływał i tutaj właśnie taką długą drogą do zbiornika, a teraz glikol wpływa tutaj długą drogą, chłodną, leci sobie tutaj i tam mamy bardzo krótki odcinek, no mówię tam ze 4 metry, może 5 jest i powiem Wam, po pierwszych tych przepływach, pomiarach praktycznie to, co mam na górze, leci mi do zbiornika. No praktycznie nie ma strat i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, do roboty, zalewaj zbiornik. A jeszcze układ CWU. Wcześniej było tak, że CWU leciało najpierw do 500 litrowego, później leciało na taki 150 litrowy. Tutaj jak pompa ciepło pracowała, to wstępnie go podgrzewała i później nam to tutaj leciało do już głównego, czyli do pompy ciepła, do ciepłej wody użytkowej, która jeśli kolektora mnie nie zagrzało, to ona grzeje wtedy do 40 albo 45 stopni. Teraz chyba będzie do 40. A teraz to wygląda tak, będzie, no już wygląda, że tak samo zimno wpada do 500 litrowego, później to leci na wężownicę do ciepłej wody użytkowej, wstępnie jest podgrzewana z temperatury zbiornika i leci dalej tutaj. Dalej ten zbiornik pilnuje. Jeśli po godzinie tam chyba teraz 13 czy jakoś, nie pamiętam, powiem Wam, bo to zawsze ustawiam na zimę. Ale po południu już kolektory nie będą grzały, wtedy sterownik się włącza czasowy i jeśli pompa jest powyżej 40 się nie uruchomi, jeśli nie jest powyżej 40 pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, buderosik, to wtedy grzeje wodę. No i tyle, także taka zmiana, że tutaj wężownica ma zrobić robotę i żeby nie wpadało 10 albo 12 stopni, tylko żeby wpadało to, co jest, czyli około 30 będzie wpadać w zimie, bo ten zbiornik będzie grzany tylko i wyłącznie w zimie pompą ciepła. Z kolektorów to jest tylko to, co nadgoni i z grzałki to jest Eko ZPV nadwyżka, co się nie zmieści do baterii się nie zmieści. Czyli jak na razie 25 kWh w lifie po 4. Dobra, do roboty. Dobra, zawór sobie jeszcze na górze to kręciłem, bym zapomniał. Korki pozakładane. To, co ma być zakręcone z jednej, z drugiej korki, grzałka zapchana, korki, nie korki, zawór zamknięty. No to co? Lecimy. Woda z sieci, bo jest miękka i lekko chlorowana. I tak, teraz mamy ile tutaj? 20, 254, 180. Dobra, niech będzie. Także po to jest, żebym się konkretnie dowiedział, ile tak naprawdę tu jest litrów. Także idę jeszcze po węża, bo tu jest zrobiony przelew od góry. Tam normalnie odpowietrznik jest, ale zobaczcie, a niestety tu nie ma miejsca i szkoda kombinować. To wolałem sobie zrobić przelew. Przeleje mi się i spokój święty. Dobra. I się dowiemy, ile tu jest tak naprawdę litrów. Czy więcej jak 900, czy mniej jak 900. Lecimy z tematem. Przelew zapięty. Także leci tam do wiadra. Dowiem się, ile było przelane.
I tak, pierwsza strona, powrót. Jesteśmy na powrocie, także nie ma źle, myślałem, że będzie gorzej. I tak, tutaj ja sobie muszę teraz, znaczy tak, to jest filtr, separator magnetyczny. Tu będzie, z tego co ja widzę, najlepiej mi tak będzie, żeby tutaj wpływało, płynęło przez niego. Później filtr skośny siatkowy, bo będą testy, czego ten MagnaClean nie wyłapie, to zostanie na siatkowym. No i później już do zbiornika. A że ja w starym układzie szedłem tutaj przez ten otwór techniczny w ścianie, to tak sobie myślę, że sobie tutaj wyjdę i pójdę z kosa tutaj od góry, żeby już nie kombinować za dużo. I muszę się z tamtą rurką spiąć, bo tam idzie rurka później tu sobie w tym makaronie, tu idzie. No i tu jest powrót ogólnie z instalacji centralnego ogrzewania. A strona zasilająca to jest tutaj wycięta, bo tutaj tym to, o, tu będzie prościej akurat. Tutaj tylko muszę praktycznie wyjść też. Właśnie nie wiem jak, chyba też po prostu pójdę ze ściany, później pójdę z kosa do tego otworu, bo to nic nie nakombinuję więcej. No i muszę lecieć tam naokoło. Tak jak tamta rurka, akurat z tamtą się muszę spiąć. I wchodzę tutaj. Tutaj mam mieszający do 40 stopni chyba, tak? 43 stopnie. I lecę na centralne, do góry, także po to ten mieszający. O, tu go mamy. Przydrogowy, termostatyczny. On jest po to, że jak będę grzał konsolarami, jak będzie większa temperatura zbiornika, akurat pójdzie na centralne ogrzewanie, to ja nie chcę tam pchać właśnie więcej jak te 43 stopni, a może nawet to będzie jeszcze ograniczone nawet dla pompy ciepła. Pompa ciepła będzie grzała zbiornik tak 36-38 stopni, a tak do zera, nawet poniżej 0 stopni, to może nawet około 33 stopni będę wypuszczał, żeby tutaj to wszystko fajnie sobie chodziło. To będą cały czas testy i próby. Także po to jest założony ten zawór. Wcześniej tego zaworu nie było, bo była tylko pompa ciepła, tylko jej ciepło latało tutaj. A teraz będą wyższe temperatury też możliwe, no to jednak trzeba. Także pakuły skręcam i no i co, zgrzewarkę trzeba przynieść i sobie przypomnieć, jak to się zgrzewało. Z racji tego, że już tych przeróbek projektów i innych rzeczy zrobiłem 1500, 100, 900, to zawsze na dzień dobry szukam, może któryś element będzie pasował. Tu szukam akurat takiej części gotowego zgrzanego kolanka, no bo w tych wszystkich rurkach zgrzewanych, no one zawsze najdroższa jest ta końcówka i trzeba ją ratować do samego końca. Tak jak ja to mówię, także już tutaj temat, o, cyk, do góry, tam pójdzie, tu się jakieś sporniczki, bo trzeba zrobić jednak spornik tutaj, żeby ten filtr, separator nie cierpiał, no bo to wszystko plastikowe jest, także nie ma wisieć na nim, tylko ma być przy ścianie. Dobra, jakieś takie sporniki gdzieś będę musiał kupić i się założę. Także plan już jest. Ciach. Nie wiem, czy w ogóle mam jakieś w ogóle rzeczy. Kształtki, czy w ogóle od zgrzewania nawet nie wyjdę zobaczyć. A zbiorniku już prawie 800 litrów. Także zbliżamy się ku końcowi napełniania. No i poszedłem sobie po kształtki. Także mam trochę sufit zalany. Tu mam trochę zalane. Patrzę, wiadro się napełnia, także zbiornik się nalał, także zobaczmy ile jest. I tutaj mamy jakieś 100, jakieś 114, było 180, czyli jakby było 80, to by było równe 900 litrów, ale tam 20 w wiadrze, to mamy 100, no 900 tam z kawałeczkiem, 905, także liczymy jako 900 litrów. No elegancko, co do kropeczki. No nic, kształtki przyniosłem, mopa ogarnę i lecimy z tematem dalej. No i na dzisiaj tyle, bo nie mam już czym zgrzewać. Nawet w miarę to wyszło, powiem wam. Troszkę mi tam na górze uciekło, ale tak to jest, jak się samemu robi, to jest w 3D. Szkoda, że tu nie ma właśnie jakiejś
blokady tutaj na tym, to by było łatwiej, no, ale trzeba sobie radzić. Podobno blokada jest, ale przy chyba miedzi zaciskowej, a naskręcane jest w ten sposób. Także tutaj, no kolanko jeszcze mam, tylko tam mi trzeba mówkę i najpierw muszę to jakoś do ściany umocować, żeby to nie tańczyło. Także wystarczy na dzisiaj. To i tak już 19:30, wczoraj do 3 w nocy, w 7 rano wstać i dalej. Także może chyba jednak trzeba odpocząć. Albo coś pomyśleć o jakichś innych projektach. Dobra. Do chyba następnego spotkania, następnej sceny. U mnie to może być dzień, 2, 3, a u Was za chwilę. Była sobota i jest wtorek. Że pomału sobie dubię. Dało mi się to już pomocować. Zasilanie. Zasilanie bufora, czyli powrót centralnego. Ustawić, tutaj cementami połapać. Zasilanie na centralne nagrzejniki idzie. Także ja nie lubię tymi rurami robić, mój wiecznie to gdzieś ucieknie. Nie mogę jakoś wycelować, ale powiem Wam, jakoś w miarę jest. Powrót z grzejników tutaj idzie na 3-drogowy. Tutaj będzie podmieszanie. Z powrotu jakby za gorąco szła, zawór zwrotny, żeby po prostu nie pobierało z bufora, tylko krążyło w jednym. No jestem ciekaw, jak to się sprawdzi. Powinno zadziałać. Także ta strona jest ogarnięta. No i to co najważniejsze, to jest taki fajny taki szablonik. Co najważniejsze, że właśnie ten separator nie będzie naciągany przez instalację, tylko on tutaj ma po prostu sobie delikatnie wisieć. No, wkłada się ten, ale schodzi elegancko, także jest. No to w 3D tutaj wszystko ustawić, to było trochę kombinacji. I słuchajcie, drugi dzień słoneczny. Także ja już sobie tutaj gejgerki pozakładałem. Zmęczyłem ten układ, jeszcze jest zapowietrzony, coś trzeba pokombinować, ale nie ma z drugiej strony tragedii. I dzisiaj fajnie, 300-litrowy zbiornik nagrzało do 53 stopni, a tutaj 900-litrowy mamy 38,3 na górze, później na środku to jest ta kapilara, mamy 38,4. 38 to plus minus, tam 1 stopień się nie dzieje i na samym dole mamy 32 stopnie, także w miarę to się fajnie, słuchajcie, zgadza. Także zakładam separator, puszczę wodę, no i została mi ta strona tak naprawdę. Spiąć naczynia zbiorcze i spiąć ten wymiennik. I tak się zastanawiam właśnie, czy tu nie zrobię peksem, bo mam peksa na 1 cal, chyba 25 jest, czy jakiś taki, czy nie więcej. I sobie zepnę, bo i tak naprawdę wąskie gardło mam na, gdzie on leży, na ciepłomierzu. To jest wąskie gardło, to jest węższe gardło jak tamta rurka peksowa. Nie mam tej rurki tutaj nigdzie. Dobra, zaraz przyniosę najwyżej. Także dobrze jest, pomalutku do przodu i się ogarnia. Cieszę się, że te baniaki poprzenoszone, układ solarny, że działa i już ładuje nam zbiorniki. Dobra, lecimy z koksem dalej. No myślałem z tymi naczyniami, że będzie gorzej, ale jest ok. Zawór tutaj taki śrubunek specjalny na dwie strony, że jak się go rozłączy, to się nie leje ani z tej, ani z tej. Później mamy spustowy, tutaj trojaczek, spięcie, tamten dodatkowy, drugi i manometr. Także zbiorniki przeponowe są nabite na pół atmosfery, 0,5 bara, a w układ jest wepchnięte 0,6, żeby się te membrany odkleiły. Także słyszałem, jak jedna, druga poszła woda pomiędzy. Ja, mając jeszcze kopciucha nawet nieużywanego w układzie, więcej nie mam zamiaru robić. Jak dla mnie ten 0,6 wbiłem przy temperaturze zbiornika 36 stopni. Także dzisiaj było chyba coś 38, ale już kompa nie było, te sprawy, także przy okazji, i tutaj bardzo ładnie było 55, jest 52, także jest podbierane cały czas. I przy okazji jeszcze, moje dzieci tutaj chodzą i gdzie widzisz różnicę? Tu,
tu i tu. Także doklejam każdy po kolei. To już taki finalny, że tak powiem, praktycznie. Doszło tutaj, że separator, już naczynie przeponowe wpięte z tej strony, co mają być. No i słuchajcie, zalany jest. Nigdzie nie kapie, nie cieknie. Ani tu, ani tu, ani tu. Sterownik jest włączony. Tutaj ten sterownik odpowiada za to, że jak tutaj do tej pory tak było, jest 34 stopnie się pojawi, ma się wyłączyć ta pompa obiegowa. I czujnik jest tam u góry, nie wiem czy będziecie widzieć, o widać, o. Już mam zaświecę, o. Tu jest czujnik wstawiony od góry. Dlatego, żeby wyłapywał właśnie do samego końca to ciepło. Zobaczymy, czy mi się to sprawdzi, bo w tym zbiorniku mi się to sprawdziło, aż czujnik był przyklejony po prostu do zbiornika, a tutaj już sobie zażyczyłem dwie kapilary, także jedna jest właśnie od góry, znaczy te, ja to nazywam kapilara, bo to też, a to są właśnie te sloty na czujniki, są wsadzone właśnie takie na 20 cm, a drugi jest wsadzony, będzie właśnie od pompy ciepła, o tam sobie czujnik wisi. I bo zgubiłem wątek. No i to pilnuję ogólnie, że jak zbiornik spadnie poniżej 34 stopni, pompa obiegowa się wyłącza i pompa ciepła dobija to, co by jej brakło przy defroście. Przeważnie przy defroście tak było przy 300 litrowym. Przy 900 litrowym myślę, że to się nie zdarzy, bo będzie taki zład wody duży, że nie odczuje ona właśnie tej różnicy. I tak, i leci. Słuchajcie, leci. Także pierwszy, że tak powiem, rzut oka na ciepłomierz. To, co wychodzi z bufora, bo u mnie jest jeden ciepłomierz do bufora, drugi do CW i trzeci ciepłomierz tutaj będzie na układzie właśnie do pomiaru tutaj, także będziemy dużo mierzyć i dużo zapisywać w Excelu. I tak, słuchajcie, mamy tak, z bufora wychodzi 35,5 stopnia, do bufora wchodzi 24, czyli to nam wraca z centralnego. No już trochę to się poobracało też. To jest delta pomiędzy nimi, 10 stopni różnicy, także dobrze, ale to się układ musi bujnąć cały, wtedy dopiero wejdzie ile jest stopni różnicy tak naprawdę. Przepływ 422, pompa jest na drugim biegu, litr na godzinę i wyciągamy 5 kW ciepła z bufora w tym momencie. Także to wszystko później w gigajoulach jest liczone, ile wyszło tego ciepła. I już jak będzie kolektory nie będą dogrzewać w zimie, bo będzie kiepska pogoda, to będę wiedział, ile z pompy ciepła weszło w bufor i ile wyciągnąłem przez CW i przez CO i będę wiedział, jakie są straty zbiornika z tego. Wtedy elegancko będą wyliczone. No i tutaj koleżka bardzo ładnie działa. Zaworek, jak go przekręcimy, słychać było, jak się odpowietrzał, że różnica w przepływie była. Teraz powinno podbierać tą rurą, bo jest ustawiony na 20 stopni. Także tutaj leciało 30, czyli powinien teraz pobierać tędy. O, obieg powinien być bardziej do mieszania. Ale tu muszę jeszcze, a nie, ja mam czujniki od tego. O, zaraz zobaczymy. Albo później się to będę tym bawił. Zaraz zobaczymy, czy to działa, czy nie działa, bo ja tutaj mam do tego akurat monitoring. Także już idę po niego. No i już jestem. Także ten kanał nas interesuje. Kurde, znowu mi wywaliło i pogubiło nazwy. Ale teraz 34,7 pokazuje 8. Rozgrzewa się pomału. Jeden czujnik jest tu założony, jeszcze kawałek założyłem. To jest już wyjście na grzejniki. A tu mamy powrót. O, i tu jest drugi czujnik. Dwa czujniki są później do pompy ciepła, do wymiennika. Także to nawet jakieś wykresy maluje, coś tam, tak na sztukę. I teraz w tym momencie właśnie trzeba będzie tak skręcić na full do oporu. O! I co się tutaj stanie? Ja mam stopklatkę teraz zrobię, żeby to nie trwało i nie trwało. Zobaczymy, czy chwilę, albo nie, on spada, zobaczcie, 34,6. A wraca 25,8, także jestem ciekaw, czy zrówna z tym, czy co on zrobi teraz w tym momencie. Tak naprawdę powinien zamknąć od bufora w ogóle pobór. A zobaczmy, czy pobór od bufora jest zamknięty w ogóle, bo możemy to sprawdzić przecież, nie? Przepływem. Jaki jest przepływ? O, no tak, zamknął. Zobaczcie.
0,006. Praktycznie nie ma przepływu. Nie działa zawsze. O, także nauka na bieżąco razem z Wami. Przy okazji idziemy teraz w 20 stopni się tylko kręci, tam z powrotem. Jak w domu jest 23 stopnie, to on teraz ciepło będzie z domu przez tych grzejników wyciągało tak naprawdę. No ale dobra, no obserwacja i jeszcze raz obserwacja. Jak to jest takie fajne, w miarę dokładne, to ja sobie będę ustawił temperaturkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu jest 43 stopnie. Mnie interesuje, żeby więcej 36 nie wypuszczał. Także zaraz się pobawimy. Nie wiem, jak to... Gdzieś tu miałem tą czapkę. No dobra, trzeba będzie 40, czyli trzeba będzie jakąś... Tu jest na full do 6. Dobra, na razie stop klateczka. Wkręciłem na full, ale to już po czasie trzeba się tym po prostu pobawić. 37,6, także nie ma co chałupy niepotrzebnie grzać, w domu jest ciepło, wyłączam. Tym ogólnie tutaj idzie sygnał na zasilanie tego sterownika. Ten sterownik przepuszcza też sygnał dodatkowo się do tej pompy obiegowej. A tego Solusa steruje taki domowy sterownik, także radiowo tutaj idzie i wyłącza cały układ z temperatury domu, także nie ma problemu. No i co? Słuchajcie. Tego słuchajcie, będzie 1 500 100 900. Dzisiaj już nie, jutro biorę się za to. Podłączam wymiennik. Trzeba dzwonić po chłopa i jedziemy z pompą. Miałem się brać za montaż tej strony właśnie do wymiennika, ale muszę wrócić do układu glikolowego, bo jest problem. Problem jest taki, że tutaj na ściąganie z wężownicy mam jedną pompę, to jest ta pompa zapasowa, dodatkowa, którą już teraz dwa sterowniki pilnują i ona jest sterowana z czujników pomiędzy pierwszym a drugim a trzecim. Jest taki problem, że niestety, ale tutaj stąd wchodzi do wężownicy, jest ok. Tutaj sobie jeszcze podpowietrzam, ale nie mogę tej wężownicy odpowietrzyć. Zanim zbuduję urządzenie do wymiany tej całej dynamicznej, całej reszty, to jednak spróbuję to zrobić tak, żeby bez tego urządzenia poszło. Już Wam mówię, co chcę zrobić. Także pasuje spuścić glikol. Dobrze, że mam tutaj na dole pompę, także standardowo tutaj wąż leci. Tutaj leci do drugiej pompy. O, widzicie, jest tandem pomp po prostu. Tutaj mam spust, także tutaj spuścik sobie otwieram. Zlatuje mi do poziomu węża tutaj z wężownic, żeby mi więcej po prostu nie schodziło z układu, całego zlatuje. Później włączam tą pompę na krótko, wypompowuję wszystko, tam jeszcze coś zleci i ta pompa idzie tu na górę. Bo jednak jeśli z tego zbiornika, o, już Wam pokazuję, jeśli z tego zbiornika przejdzie mi, ta pompa teraz będzie właśnie nie tutaj na powrocie z wężownicy, tylko tu będzie założona na zasilaniu. Bo ja w tym momencie puszczając, o, słuchajcie, nie mogę tego powietrza po prostu wygonić. Ono siedzi w tych dwóch wężownicach i nie idzie go ściągnąć. Także trzeba właśnie, już Wam mówię, o właśnie, ta pompa tu powinna być, o właśnie tak jest teraz, a ta pompa jest teraz tutaj. Ja muszę sobie to na rysunku jeszcze zmienić i muszę wrócić do tej pozycji, co jest tutaj teraz. Tylko nie będzie na wyjściu z tamtego zbiornika, bo tam bym miał problem ze spuszczeniem glikolu, tylko będzie na wejściu do tego, a tutaj już nie będzie problemu, a bo tutaj właśnie mam ten wylocik, także tylko przekręcę trójnik, tutaj zrobię po prostu, zawieszę tą pompę, to się wszystko podeprze, fajnie, żeby to nigdzie nie uciekało i będę mógł już tutaj otworzyć, całe powietrze, wszystko wyjdzie tędy z automatu, bo będzie musiało, nie będzie miało wyjścia i w tą wężownicę już będę wtedy tłoczył. Jak będę tłoczył wężownicę, to powietrze wypcham nawet w dół, bo teraz ciągnąć powietrze to i tak leci do góry, na solary leci tam wysoko i potrafi to powietrze z powrotem wrócić tutaj. Także jeszcze się pompa nie uruchamia, także idę sobie jeszcze coś innego porobić. Za chwilę to wszystko, szybka akcja, bo już wszystko mam przygotowane, przekładam. Także lecimy z koksem. No, łudziłem się, że pójdzie po najniższej linii oporu, ale jednak się nie udało.
Nie będzie kloca mi tu robi, nie przepcha mi tego glikolu, żeby go normalnie cholera wzięła, kombinuje na wszystkie sposoby. Ja to też mam właśnie układ obrócony i tak naprawdę pasowałoby mi gdzieś tutaj na dół dociągnąć zbiornik wyrównawczy i też by to było prościej, a nie mam na zasilaniu. Ale nie poddaje się, także pompa idzie teraz tu. Tu ją wsadzę, także tutaj nie będzie problemu jakiegoś dużego, bo dalej mam węża i będę mógł sobie śmiało spuścić cały ten glikol, nawet tą pompką podsiorbać, ale to ogólnie to już nie ma problemu. A pompka już jest przygotowana, także wyjście już mam tutaj na nypel solarny. Tutaj już mam wszystkie gwintek, trzeba na 3/4, także stamtąd tylko wykręcam nypel, tu przekręcam, przekładam i dalej wio, kombinacja. Jak to jest, jak się takie ulepy ma, to się kombinuje, ale ja to lubię. Pompka przełożona, także dowiedziałem się, że jak ta pompka jest do góry, to nie pompuje, musi być w dół i dlatego mi tam nie chciała pompować. No życie, ale muszę zrobić jakiś coś dynamiczne na takiej pompie od centralnego, bo po prostu te pompy nie dają, albo tą pompę jeszcze przeniosę sobie tutaj, gdzie była tamta, bo tutaj akurat fajne śrubunki wyjdzie. No niestety tutaj w tym zbiorniku, tym i w tym jest calowa wężownica, a tu jest w tym są te wężownice 3/4 są miedziane. Także no ta średnica jest mniejsza i nie dają sobie po prostu to moje pompki rady, żeby to powietrze wygonić. No i tyle. Trzeba coś mocniejszego skonstruować będzie. Bo jak słyszycie, idą dwie pompy, a ta cały czas próbuje z tej wężownicy wyciągnąć, tylko miesza to powietrze i miesza. Ono miesza ogólnie. To na wyjściu jest, na kolektorach jest, to działa, tylko że no cały czas glikol do minus 35 gęsty i cały czas ten bąbel tam zostaje 1, 2, 5, 10. Także trzeba będzie jeszcze to przerobić. Tak to jest, jak się działało, a chciało się lepiej, to trzeba pokombinować. A nie ma się sprzętu, to też trzeba pokombinować. Lecimy dalej. Słupek się zbiera, ale jeszcze odnośnie, słuchajcie, glikolowego układu. Tak sobie przemyślałem wczoraj, bo to już jest dzisiaj i tak, ogólnie wszystko zostało już z wężów tak samo, tylko jest zmiana w pompach. Teraz ta pompa jest pompą tą zapasową, awaryjną, która jest sterowana z dwóch sterowników, a ta pompa jest sterowana właśnie z różnicowego. I teraz już to działa. Jeszcze rano, jak już się glikol zagrzał, puściłem obie, wyciągnęło całe powietrze, znaczy wypchało, może inaczej, o tak. Ta pchała, a ta wyciągała. Także przedtem to była dodatkowa, to była główna, teraz to jest, to była główna, to dodatkowa, teraz to jest główna, a to jest dodatkowa i ta cały czas pcha. One i tak obydwie chodzą na pełnej mocy, także to mi tu nie przeszkadza. I to teraz bardzo fajnie sobie już działa. No i już. Także glikolowy układ uważam za zamknięty. Jeszcze udało się, tak patrzę po tej bańce, jakieś 4 litry glikolu jeszcze dolałem, czyli no wyszło powietrze z wężownic. I lecę dalej. Także jak z jednej strony separator będzie pilnował centralnego ogrzewania, o tutaj biegu, bufor grzejniki, to z drugiej strony separator będzie pilnował wymiennik rurowy, wymiennik bufor. I jak z tej strony będę obserwował, czego nie wyłapał separator, a wyłapał filtr skośny, to z tej strony będzie obserwacja, co wyłapał filtr skośny, a czego nie wyłapał separator. Także tutaj w tą stronę, tutaj w tą stronę kombinacja, to jest zaciąganie właśnie z bufora. Także tutaj ta strona elegancko, widzicie, pyk do góry, nawet rury mi w miarę spasowały, zaraz poobcinam resztki, ale ta góra to normalnie jest góra Dantego, czy jak porażka. Wygiąłem sobie tego peksa tak na wymiar, ale on oddał i mam je daleko gdzieś i cały czas ciśnie wymiennik na bok, także
nie będzie to, widzicie, nawet tutaj pod kątem wszystko próbuję wyciągnąć, cały czas go pręży, także no nie za bardzo. Czyli co, zostaje mi albo, no bo tu próbowałem kształtkami, na pół gwintu, tu tak, siak, srak, no ni cholery nie wyjdzie. Tutaj już jestem w linii, także jest fajnie, czyli muszę po prostu albo mieć najprościej będzie, powkładać, skręcić i później zlutować. Do wyciągnięcia to później pójdzie. Też nie powinno być w tym temacie problemu. Albo zastanawiam się jeszcze nad tą rurą karbowaną. Złączki mam, no wszystko mam, tylko kurde, ten przekrój, nie przekrój, tylko po prostu, że to takie cienkie, trochę się boję, także dzień dobry, pomocniki chodzą, także jeszcze przemyślę, ale chyba pójdzie w miedź i to będzie najpewniejsze. Dobra, tu popasowane, także zgrzewara i tak naprawdę można zalewać wymiennik i miałbym tu ogarnięte wodnie. Tu jeszcze czujnik, no i później zaczyna się cała zabawa tak naprawdę z skręcaniem tego wszystkiego. I mysza. I chodzą tu jakieś myszki. Myszki chodzą, harcują małe, nie? Jakie lody zajadają. Dobra, dłubię dalej. No i gotowe. Zalane. Także to jest przykład, jak nie robić instalacji centralnego ogrzewania. Taki dobitny. Zacznijmy od początku. Dlaczego? Po pierwsze, tak mamy zbiornik ze stali czarnej, później mamy ocynk, mosiąc, ocynk, pompa chyba też czarna stal, dalej mamy mosiąc, to chyba też mosiężne, ocynk, zawór zwrotny. Po co tu zawór zwrotny? Słuchajcie, po to, bo tutaj wymiennik niestety, najpierw słupek złożyłem, odpaliłem, wszystko zalałem, pompę obiegową na krótko włączyłem i za chwilę przychodzę, a tu gorące, bo sobie wymiennik pobierał ładnie, wszystko tam oddawał i w koło obieg sobie ładny robił. Także wpierdzieliłem mu zawór zwrotny z kurde trochę mocną sprężyną, powiem wam, ale jak przedtem pokazywało mi, no inaczej, może pompa na drugim biegu miała 1100 przepływu, to teraz ma na trzecim biegu 1100 przepływu. Także no, życie. Doszedł zawór, no i doszedł też filtr, on też tutaj jakieś zawirowania robi. Ale jest, 1100 litrów na godzinę mnie interesuje, do wymiennika to działało najlepiej. Także to załatwione. No i dalej mosiąc, ocynk, wymiennik chyba stalowy i dalej mamy ocynk, miedź, ocynk, mosiąc, także aluminium tylko brakuje. Aluminium mam grzejnik jeszcze, może tam ze 2 w domu. 2, by tak dobrze policzył, no 2 grzejniki aluminiowe, wszystkie mam stalowe. I tak, ja wiem, że tu się nic nie zestra, że tak powiem, bo woda wiem jaka jest. 2 lata wymiennik latał, na 2 sezony, nie? Latał po prostu no, na tej wodzie, co jest teraz, będzie dalej wlana. To jest miękka woda i nie było problemu, to wszystko rozebrałem, rurki, ani grama czegokolwiek. Z drugiej strony to jest gonitwa, tak, 1100 litrów na godzinę idzie cały czas, albo w ogóle nic nie idzie, także nie ma problemu. Zobaczymy, co filtry wyłapią. O, śrubu muszę dokręcić, bo cieknie. Jeszcze jakiś taki trzeba go dużym kluczem dokręcać, bo kurczy byk cieknie. Nie wiem dlaczego, ale dobra. No i tak, chocki, klocki, pierdocki. Kolega zamówiony, także w poniedziałek przyjedzie. Dzisiaj jest piątek i lutuje. Fajnie, że, bo wymiennik przedtem był tam, teraz jest tutaj. Nic nie trzeba będzie kombinować, tylko trochę rurę podprostować i tu lutnąć, no spawanie gazowe, nie, to lutowanie jest twardy lut, nie? Próżnia i odpalamy gada. A przy okazji jeszcze, słuchajcie, mamy tak, zobaczcie, na zbiorniku mamy 45, na górze jest 45, na środku zbiornika jest 45, to jest góra, środek, dół, a na dole mamy 38,5. To jest wszystko nagrzane ze słońca i dodatkowo buderusik jest nagrzany na 55-56 stopni. Także bufor już od 2 dni testuję, z rana puszczam.
Jeden dzień coś miałem 40, także na dom sobie rano puszczam. Zawór 3-drogowy. Ten termostatyczny jest ustawiony chyba tam na 5,5, czyli 35 stopni mi utrzymuje. Tak sobie to fajnie obserwuję, tak widzieliście na tym moim podglądzie. Ja rano tylko pójdę, kliknę ręcznie, bo nie wystartuje. Nie jest aż takie zimno w domu, tam około 21 stopni, ale tak do 22 sobie podbiję i później już jest fajnie z rana. Dzieciaki tam do szkoły i tak sprawy. Także to robi robota i przy okazji je sobie testuję. A teraz będę miał do wykorzystania 45 stopni. No i tematy właśnie kąpania. Już fajnie to wszystko sobie działa, bo pompy latają na pełnym obiegu. I idzie to, powiem wam, goni przez te kolektory. Ja mam chyba 10-15 stopni mi tylko podnosi. I tak, wyżej 63 stopnie, 62 stopnie nie wyjdzie glikol. Popilnuję tego te dwa sterowniki na górze. Jeden i drugi jest ustawione na 62 stopnie. One są do gonienia tą drugą pompą, a główna różnicowa lata sobie z tego co jest różnica. Także później już pod koniec dnia tylko te dodatkowe pompy latają, bo czujniki są pomiędzy, a ten jest na wylocie. Tutaj zawsze się robi cieplej. I cały czas podgania z tych tam 63 podgoni chwilę, wyłączy się i tutaj fajnie zostaje wężownicy. Ładuje sobie. Co nie zostanie, tu idzie do tego. Także przez tego goni i z niego wychodzi to, co jest na dole zbiornika. I już się zdarzyło, że na wylocie tutaj mam zawór 3-drogowy ustawiony teraz na 40 stopni. I już pod koniec dnia 2 razy się załączyło, także jeszcze te 40 stopni tutaj wypchało i podniosło, powiem wam, o 1 stopień jeszcze ten 500-litrowy zbiornik. Także moje durne założenie już się sprawdziło i to bardzo dobrze się sprawdziło i mogę sobie to używać i już się tym pomału bawić i mam o wiele większą sprawność kolektorów, bo nie gonię tego glikolu wysoko, a mając teraz właśnie w zbiorniku tym 300-litrowym 57 na nim pokazuje, to jest tak, wody tak, bo cały czas do niego dolatuje w tym momencie te 45, tam niech dolatuje 43 stopnie. Także do użycia jest 300 plus jeszcze tutaj 900 litrów, tak naprawdę o 10 stopni zbójczyć. To mam do używania wody ciepłej od cholery. Za co dzisiejszy sezon grzewczy to już będzie inaczej. A odcinanie pompy. Tutaj jest czujnik od pompy obiegowej. Odcinanie jest tutaj na razie ustawione na 35 stopni. Tam jest sterownik, tam pompy tej obiegowej, do układu centralnego ogrzewania. A czujnik od pompy ciepła na razie jest stawiony na środku. Będę widział, jak to wszystko sobie będzie działało. Bo nie wiem, czy mówiłem, ale góra nie zdała egzaminu. A zupełnie tu się inaczej temperatury rozkładają niż ja myślałem. Dlatego lepiej mieć więcej czujników, nie czujników, wejść, wyjść i takich innych, żeby później nie zostać ręką w nocniku, jak to mówią, nie? Także zabawa. Dobra. Filtry pozakładane, to wszystko pozakładane. Czekam na kolegę i odpalamy. Także nie róbcie tego w domu. Śmieję się. Ja to zawsze będę wiecznie kombinował. Nowe tematy są, nowe pudło przyjeżdżają. Kurde, powiem, będzie grubo. Już się chyba powtarzałem, ale będzie grubo i pomału tego nie ogarniam, także muszę to sukcesywnie jedno po jednym, żeby to fajnie wyszło i żeby fajnie wyszło. No i tyle. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności się trzymajcie ciepło i lecimy z tematem dalej. Zdrowie.